Cześć! W dzisiejszym odcinku bardzo ciekawy ciągnik od marki Case IH. Jest to traktor z serii Luxum, a dzisiaj jesteśmy w Niedźwicy Dużej, gdzie ma miejsce jeden z oddziałów firmy Kisiel Agrotech, dealera m.in. maszyn od marki Case IH oraz Steyr. W tym odcinku szczegółowo skupimy się na tym właśnie ciągniku, także serdecznie zapraszam na pełną prezentację tej właśnie maszyny. Najnowsze ciągniki z serii Puma, Magnum czy na przykład Vestrum są już dostępne z takim nieco odświeżonym, innym designem, gdzie głównie mamy przebudowany pas przedni. Wtedy, jeżeli chodzi nam głównie o tę kratkę na przodzie, to jest ona przebudowana w nieco inny sposób, tak bardziej agresywnie. A dzisiaj prezentowany ciągnik z serii Luxum jest zachowany jeszcze w tej wcześniejszej stylistyce marki Case IH. Między innymi mamy duży pas przedni, w którym są poukrywane lampy. Mamy emblemat marki na samym przodzie. Ta kratka, ten grill również pokrywa całkiem dużą powierzchnię. Oczywiście kolor, odcień charakterystyczny dla marki Case IH. Całość wygląda naprawdę schludnie, bardzo dobrze komponuje się ta czerwień z tymi czarnymi wstawkami, a sama maska jest dosyć mocno zaokrąglona. Do tego mamy dosyć ostre wcięcia po lewej oraz po prawej stronie maski, które służą za wloty powietrza do silnika, więc całościowo myślę, że wszystkie te elementy tworzą fajną, spójną bryłę i na pewno traktor może się podobać. Ciągniki Case IH z serii Luxum dostępne są w trzech wersjach o oznaczeniach 100, 110 oraz 120 i to oznaczenie podpowiada nam, jaką mocą dysponuje taka maszyna. Prezentowany dzisiaj egzemplarz ciągnika jest z oznaczeniem 120, czyli do dyspozycji mamy 120 koni mechanicznych mocy, a generowany moment obrotowy to około 506 Nm tego właśnie momentu obrotowego. Jednostkę pod maską mamy taką samą, niezależnie od tego, na jaką wersję ciągnika się decydujemy. Jest to jednostka FPT 3,6 litra. Jest to silnik czterocylindrowy, objęty całą normą emisji spalin Stage 5. Przednia oś tego ciągnika wyposażona jest w napęd, a opcjonalnie możemy zdecydować się na amortyzację przedniej osi oraz hamulce na przednią oś. Więc na przykład jeżeli maszyna miałaby pracować w transporcie, to warto by rozważyć taką opcję. Na przodzie ciągnika możemy mieć przedni TUS, który uniesie nam około 2000 kg. Możemy zdecydować się na obciążniki przednie, można również wyprowadzić przedni WOM 1000 obrotów na minutę. Myślę, że też nie powinno być problemu z wyprowadzeniem np. wyjść hydraulicznych naprzód. Promień zawracania takiego ciągnika wynosi około 4,3 metra, a traktor taki jest dostępny również w opcji zabudowy fabrycznej pod ładowacz czołowy, a sam ładowacz występuje w trzech wersjach A, U oraz T. Wersje te pomiędzy sobą różnią się stopniem zaawansowania. Między innymi możemy mieć tutaj szybkie podłączanie, odłączanie takiego zestawu z ładowaczem czołowym. Jest też autopoziomowanie, czy jeszcze kilka dodatkowych funkcji. Więcej szczegółów znajduje się w broszurze informacyjnej, jak maksymalne udźwigi, czy pozostałe parametry ładowacza czołowego. Odnośnik będzie gdzieś w opisie pod tym filmem. Do otwarcia maski tego ciągnika musimy wcisnąć zapadkę w tym miejscu i możemy sobie otworzyć maskę już do góry. Ta rączka, o której już powiedziałem wcześniej, zdecydowanie ułatwia nam otwieranie maski. Tu jeszcze możemy sobie odpiąć ten pasek, przez co maska uniesie nam się jeszcze wyżej. Jest ona unoszona przez dwa siłowniki, które znajdują się w tylnej części tej maski. Na pierwszy rzut oka na przodzie mamy filtr powietrza, odpinany klamrami w tym miejscu. Jest do niego naprawdę dobry dostęp. Tak to się prezentuje, jeżeli o filtr powietrza chodzi. Mamy oczywiście zestaw chłodnic wraz z główną chłodnicą cieczy chłodzącej. Na tyle jest ona dużych rozmiarów i w górnej części tutaj w tym miejscu jest jeszcze zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego. Zbiornik paliwa pomieści nam maksymalnie 140 litrów oleju napędowego. Zbiornik na płyn AdBlue ma pojemność 10 litrów. Z elementów widocznych przy silniku po lewej stronie to m.in. odstojnik paliwa na dole. Większość elementów jest za tą osłoną, którą można zdemontować, odkręcając kilka śrub i wtedy jest lepszy dostęp do pozostałych komponentów tego silnika. Po prawej stronie pod kabiną mamy zbiornik na olej hydrauliczny. Traktor ten wyposażony jest w dwa obiegi hydrauliczne. Jeden zbiornik oleju służy do układu roboczego, czyli podnośnik plus wyjścia hydrauliczne. Drugi natomiast jest przeznaczony wyłącznie dla przekładni. Wiem, że często o to pytacie, więc wspominam o tym. Jest to jak najbardziej ciekawe rozwiązanie. Do zbiornika możemy się też w łatwy sposób dostać. Odpinamy jedną klamrę tutaj, drugą tutaj i podobnie, żeby to zamknąć, też musimy zrobić to samo, tyle że w kolejności odwrotnej.
A z elementów widocznych jeszcze przy ciągniku z prawej strony to na dole mamy rozrusznik oraz w tym miejscu mamy wlew oleju do silnika wraz z miernikiem do sprawdzania poziomu oleju w tym silniku i podobnie jak z lewej strony. Tutaj również mamy osłonę, po której zdjęciu będzie jeszcze lepszy dostęp do pozostałych komponentów tego silnika. Układ zawieszenia na tyle tego ciągnika uniesie nam maksymalnie 5560 kg. Do sterowania podnośnikiem mamy również przyciski na błotnikach, czyli podnoszenie, opuszczanie bez konieczności wchodzenia do kabiny. Jest to podnośnik sterowany elektrohydraulicznie, więc mamy też i wyprowadzone przyciski na błotniki. Wydajność hydrauliki w takim ciągniku w opcji podstawowej to 80 litrów na minutę, w opcji mamy 100 litrów na minutę. Na tyle ciągnika możemy wyprowadzić maksymalnie do 4 par wyjść hydraulicznych, gdzie 2 będą sterowane mechanicznie, a 2 elektroniczne. Do tego jeszcze dochodzą nam zawory międzyosiowe. Na przykład można je wykorzystać do ładowacza czołowego, czy wyprowadzić naprzód. Mamy również wolny spływ w tej konfiguracji ciągnika, gniazdo elektryczne 7-pinowe oraz w tym miejscu jest dźwignia do odbezpieczania zaczepu automatycznego. I jak już przy zaczepach jesteśmy, to w tej konfiguracji ciągnika jest automatyczny na szynie, piton fix oraz tak zwana belka polowa, czyli zaczep dolny właśnie typowo polowy. Oraz dobrze widoczne są 2 duże siłowniki od układu podnoszenia. Przechodzimy sobie do omówienia kabiny tej maszyny. Zaczniemy sobie od tego, że jest ona 6-słupkowa. 2 słupki znajdują się w tym miejscu, jeden po lewej, drugi oczywiście po prawej stronie. Na nich też mamy jeszcze różne funkcje ciągnika, zaraz sobie to oczywiście omówimy. Mamy całkowicie płaską podłogę. Sama kabina jest przestronna jak na tą klasę ciągnika. Myślę, że tu z miejscem nie powinno być większych problemów, czy na szerokość, czy na wysokość. Mój wzrost to 174 cm, przypominam, i nad głową mam jeszcze taki zapas miejsca. Znalazło się również miejsce na fotel pasażera, rozkładany w ten sposób, wykończony oczywiście miękkim materiałem. Główny fotel operatora, również wykończony materiałem w takim samym kolorze. Jest to fotel pneumatyczny z szeregiem regulacji. Mamy również regulowany podłokietnik w tym miejscu po lewej stronie oraz drugi podłokietnik po prawej stronie i z jego poziomu obsługujemy sobie dużą ilość funkcji tego ciągnika, też sobie oczywiście to zaraz omówimy. Kierownica regulowana w jednej płaszczyźnie za pomocą dźwigni nożnej, zwalniamy sobie blokadę i w dużym, szerokim zakresie możemy sobie wyregulować kierownicę, tak aby dobrze nam leżała tutaj w dłoni. Z kierownicą, z tym całym panelem, który się do nas przybliża, zintegrowane są liczniki oraz dźwignia zmiany kierunku jazdy, czy manetka do obsługi świateł, wycieraczek, kierunkowskazów tego właśnie ciągnika. Sama kabina w środku wykończona jest jasnymi materiałami. Tutaj na bokach, po mojej prawej, lewej stronie, czy słupki są w takim jasnym kolorze, podsufitka również jest w jasnym kolorze. Mamy czarne wstawki, na przykład podłokietnik, kierownica, czy tutaj schowki po mojej lewej stronie, to jest w kolorze czarnym i na pewno fajnie się to ze sobą komponuje. Ciągniki Case IH z serii Luxum są dostępne z jedną przekładnią Active Drive 4. Jest to przekładnia, która daje nam 32 biegi do przodu oraz 32 biegi do tyłu. Maksymalna prędkość tego traktora to 40 km na godzinę. Mamy również rewers elektrohydrauliczny z dźwignią zmiany kierunku jazdy, oczywiście przy kierownicy. Teraz omówimy sobie cały ten podłokietnik po prawej stronie zintegrowany wraz z fotelem. Do obsługi przekładni w głównej mierze służy nam joystick zintegrowany wraz z podłokietnikiem i teraz sobie go właśnie omówimy. Tym przyciskiem zmieniamy sobie kierunek jazdy do przodu, do tyłu, obsługa podnośnika, 2 pamięci obrotów silnika, sprzęgło w przycisku, automatyka zmiany przełożeń oraz zmiana biegów na większy oraz na mniejszy, a z wciśniętym przyciskiem takim zatwierdzania w tylnej części zwiększamy sobie lub zmniejszamy całe zakresy tej właśnie przekładni. Joystick jest mały, pod ręką, bez problemu można go obsłużyć za pomocą kciuka. Obok niego jest miejsce, w którym może być zamontowany drugi joystick wielofunkcyjny. Ten z kolei będzie służył nam do obsługi na przykład hydrauliki tego ciągnika, jeżeli na taką konfigurację się zdecydujemy. I wtedy na przykład z ładowaczem czołowym na pewno będzie to fajnie współgrać, bo też dostęp do tego joysticka byłby tutaj z tego miejsca. Tutaj mamy 2 takie małe dźwignie. Jedna służy od obsługi gazu ręcznego, druga bardziej można powiedzieć od charakterystyki pracy tego ciągnika. Tym przyciskiem zmieniamy sobie w 3 zakresach agresywność działania przekładni nawrotnej, czyli rewersu. Te 2 pokrętła służą nam do regulacji podnośnika.
Między innymi tym dużym pokrętłem możemy sobie regulować wysokość podnoszenia oraz oczywiście opuszczać, podnosić maszynę zaczepioną na tył ciągnika. To wszystko też jest oczywiście pod ręką. Obok podłokietnika po prawej stronie tego traktora mamy dwie dźwignie do obsługi hydrauliki. Możemy je również zablokować za pomocą takich dźwigni w tym miejscu. Tu jest schowek. Poniżej mamy jeszcze jeden schowek. Też jakieś drobne przedmioty powinny się tutaj bezproblemowo zmieścić. Tutaj jest trzeci schowek, gniazdo 12V zapalniczki. Tutaj jest szereg różnych przycisków od obsługi różnych funkcji ciągnika. Precyzyjne zwiększanie, zmniejszanie prędkości obrotowej silnika, czyli potocznie mówiąc zwiększamy, zmniejszamy sobie obroty silnika, aby na przykład można je było precyzyjnie zapamiętać i tymi dwoma przyciskami właśnie zapamiętujemy oraz wywołujemy sobie dwie pamięci obrotów silnika. Włączanie napędu naprzód, tryb automatyczny, manualny, włączanie blokady mechanizmu różnicowego, również tryb auto oraz manualny. No i jeszcze obsługa podnośnika za pomocą tego kołyskowego przycisku w tym miejscu. Tutaj mamy blokowanie hydrauliki oraz podnośnika, obsługa wałka odbioru mocy na tyle ciągnika, włączanie za pomocą tego przycisku. Tym przyciskiem wyłączamy sobie blokadę. Po wyłączeniu tej blokady, tym przyciskiem możemy opuścić kabinę ciągnika, jeżeli wałek WOM pozostawimy włączony. Gniazdo 3-pinowe elektryczne, na przykład do jakichś wyświetlaczy od maszyn współtowarzyszących. Tą małą dźwignią wybieramy sobie dwie prędkości wałka odbioru mocy, 540 oraz 1000 obrotów na minutę. A tu poniżej mamy drugą dźwignię do wyboru dwóch prędkości normalnej oraz ekonomicznej, co daje nam łącznie 4 prędkości wałka w tym traktorze, 540, 540 jako 1000 oraz 1000 eko, więc mamy pełny przekrój prędkości wałka odbioru mocy. W tym miejscu mamy 3 pokrętła do obsługi parametrów elektrohydraulicznych podnośnika, m.in. prędkość opadania, podnoszenia czy maksymalna wysokość podnoszenia, oraz tu mamy jeszcze dodatkowe źródło prądu, również na przykład do wyświetlaczy od maszyn współtowarzyszących. W tym miejscu znajduje się panel do obsługi nawiewów oraz klimatyzacji, 4-stopniowa regulacja siły nadmuchu, włączanie klimatyzacji poprzez wciśnięcie tego pokrętła, a tutaj regulujemy sobie już temperaturę nadmuchu. Tu jest jeszcze włącznik wycieraczki. Tutaj mamy taki ciekawy uchwyt, który na pewno ułatwi nam otwieranie czy zamykanie drzwi. Jak sobie je otworzymy, to za pomocą tego uchwytu możemy łatwo je domknąć. Ogólnie ten ciągnik posiada właśnie takie, powiedzmy, przemyślane rozwiązania. Na przykład tu mamy to pod ręką, ten podłokietnik jest tak fajnie zbudowany, te dodatkowe schowki. Ogólnie w tej kabinie jest tak to wszystko przemyślane, bym powiedział. Mimo że nie jest ona jakaś ogromna, to i tak tych schowków czy tej przestrzeni jest tutaj sporo, więc też to wypada całkiem w porządku. Na prawym słupku kabiny znalazło się jeszcze miejsce na górze na taki mały panel do obsługi świateł. Jest taki mały ciągnik narysowany i na nim pooznaczane poszczególne światła tego traktora. Też jest włącznik światła ostrzegawczego, tak zwanego koguta. W tym miejscu mamy zamontowany jeszcze uchwyt, w który możemy wpiąć sobie na przykład telefon. Jest on rozkładany w ten sposób, więc można sobie jak najbardziej umocować tutaj telefon. Jest to już uchwyt dostępny fabrycznie. Po lewej stronie ciągnika w tym miejscu mamy otwierany schowek, w którym również mamy dodatkowe wyjścia elektryczne. Tu znajduje się dźwignia do wyboru dodatkowego zakresu biegów, od biegów szybkich, wolnych. Wspomniany wcześniej fotel pasażera oraz tutaj mamy jeszcze miejsce na przykład na kubek, jakąś mniejszą butelkę wody. Oraz jest dźwignia hamulca ręcznego w tym miejscu, również po lewej stronie. I za mną, tutaj w tym miejscu jest jeszcze taka głęboka kieszeń, w sam raz na większą butelkę wody. I tu jeszcze mamy uchwyt na gaśnicę, test hamulca przyczepy. Z tego miejsca po lewej stronie na tym słupku mamy miejsce do tego przycisku i dwa głośniki po lewej i po prawej stronie, bo możemy oczywiście zamontować tutaj radio, byłoby ono wtedy po prawej stronie w tym miejscu. W górnej części kabiny mamy zakrywane okno dachowe w ten sposób. Po zasłonięciu tego okna dachowego możemy sobie tą roletę pociągnąć jeszcze dalej, tak aby na przykład zasłonić sobie szybę, więc tak to nam się tutaj prezentuje. Do tego mamy również ten szyberdach otwierany, dwie takie dźwignie w tym miejscu, jest on przeszklony, w łatwy sposób możemy go otworzyć bądź zamknąć i wpuścić do kabiny trochę świeżego powietrza. Zasłonimy sobie szyberdach tak jak to było wcześniej. Więc kabina prezentuje się w ten sposób. Omówimy sobie jeszcze na szybko te dodatkowe elementy, czyli dźwignia zmiany kierunku jazdy tutaj, manetka do obsługi świateł, kierunkowskazów, sygnału dźwiękowego, wycieraczek. I tu mamy jeszcze taki mały panel do obsługi m.in. głównego wyłącznika prądu, kolejny przycisk do świateł,
Dwa przyciski do obsługi małego komputera pokładowego oraz włącznik świateł awaryjnych w tym miejscu. Więc tak to się prezentuje. Mamy dwa liczniki wskazówkowe po lewej, po prawej stronie oraz w centralnej części właśnie wspomniany wyświetlacz, który też pokazuje nam dodatkowe funkcje tego ciągnika. Pomiędzy licznikami wskazówkowymi znajduje się jeszcze wyświetlacz, który również pokazuje różne komunikaty tego ciągnika. Na górze mamy ilość przepracowanych godzin i tutaj ta część wyświetlacza jest, że tak powiem, zmienialna, czyli możemy sobie zobaczyć m.in. obroty wałka na tyle, aktualne uniesienie cięgien na tyle oraz ilość przepracowanych godzin. Poniżej mamy m.in. informacje o aktualnym przełożeniu, stanu zapełnienia płynu AdBlue. Mamy poniżej licznik, który pokazuje nam na przykład obrobioną powierzchnię na godzinę, spalanie na godzinę, napięcie akumulatora, przebyty dystans. Takie kilka podstawowych opcji, najważniejszych, też przydatnych jak najbardziej. Mamy również prędkość tego ciągnika oraz dodatkowe jeszcze wskazania, jak już to wspomniałem, na przykład o aktualnym przełożeniu przekładni czy kierunku jazdy. Więc nie jest to może bardzo rozbudowany wyświetlacz, ale te podstawowe, najważniejsze opcje można z jego poziomu oczywiście zobaczyć i odczytać. Nadal jestem w kabinie tej maszyny, silnik jest uruchomiony, a z perspektywy operatora taki rzut oka na kabinę, to prezentuje się to w ten sposób. Tutaj ten joystick, tutaj to wszystko tak się nam prezentuje. Poziom głośności w kabinie jest niski. Zaraz wejdziemy sobie na zewnątrz i posłuchamy pracy silnika, oczywiście na zewnątrz. Tak brzmi silnik tego ciągnika po wyjściu na zewnątrz. Jest fajna kultura pracy, jednostka 4-cylindrowa. Więc praca silnika tak to się prezentuje. Teraz został nam jeszcze krótki przejazd tym traktorem, więc dajemy sobie maszynę w pozycję zapłonu i uruchamiamy silnik. Maszyna już nam pracuje. Zmienimy sobie przełożenie przekładni. Niech to będzie zakres pierwszy, kierunek jazdy do przodu. Za kierownicą jest naprawdę dobra pozycja. Bardzo wygodnie się tutaj siedzi. No i maszyna jest jeszcze dosyć kompaktowych wymiarów. Tutaj mamy taką podpowiedź na wyświetlaczu, jakie aktualne przełożenie mamy wybrane, jeżeli chodzi o te główne biegi. Zaraz sobie tutaj nakręcimy i zmienimy sobie cały zakres na większy. Co na pewno tak przykuwa moją uwagę, to taka wysoka pozycja za kierownicą. Naprawdę wygodnie się tutaj siedzi. Jak zwiększymy sobie zakres, ten sam przycisk, tyle że wciśnięty również ten na tyle. Teraz mamy drugi zakres, najniższe przełożenie. I jedziemy do przodu. Dwójka, kolejny bieg. Bez szarpnięć, ta zmiana biegu się tutaj odbywa. Jest to jeszcze dosyć kompaktowa maszyna, naprawdę zwrotna, więc jako taki uniwersalny pomocnik do ładowacza czołowego na przykład, no to z pewnością taki ciągnik się sprawdzi. I jeszcze teraz sobie pojedziemy do przodu. Ta ręka też tutaj tak leży swobodnie na tym joysticku. Za pomocą tego kciuka oczywiście możemy dużą ilość tych funkcji sobie obsłużyć. Maszyna robi fajne, pozytywne wrażenie, więc myślę, że przyjemnie powinno się pracować takim ciągnikiem. Zakończymy sobie jazdę testową i przechodzimy do podsumowania. Ciągniki Case IH z serii Luxum to bardzo ciekawa propozycja. W segmencie ciągników powyżej 100 koni mechanicznych mamy tutaj 3 modele o mocach od 100 do 120 koni mechanicznych.
Na uwagę zasługuje również osobny obieg hydrauliki dla przekładni oraz układu roboczego. Nie jest to często spotykane rozwiązanie, więc warto o tym wspomnieć. W kabinie traktor posiada również podłokietnik, z poziomu którego sterujemy m.in. przekładnią tego ciągnika, więc mamy już taki kompletny ciągnik o fajnym gabarycie, który świetnie sprawdzi się w roli ciągnika pomocniczego, czy takiego uniwersalnego głównego ciągnika na mniejszych gospodarstwach. Do tego mamy również opcję ładowacza czołowego, też w bardzo szerokim zakresie rozszerzą funkcjonalność takiej maszyny. Na koniec chciałbym podziękować firmie Kisiel Agrotech za użyczenie tego traktora do nagrania tej prezentacji. Linki do strony internetowej oraz mediów społecznościowych tej firmy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zapraszam Was również na inne odcinki z innymi maszynami od marki Case IH. Można sobie na to rzucić okiem, są przygotowane specjalne playlisty, więc zachęcam do obejrzenia. Znajdują się na tym kanale również prezentacje innych ciągników w podobnym przedziale mocy, też oczywiście zachęcam do zobaczenia takich filmów. Ten odcinek dobiega już do końca. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film i udało Wam się wyciągnąć coś ciekawego z tego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Zapraszam do zostania na dłużej. Do zobaczenia. Cześć!